This year we are celebrating the 800th anniversary of the foundation of the Polish province. W tym roku obchodzimy 800-lecie od założenia polskiej prowincji. And that includes 800 years of preaching. 800 years of preaching the Feast of the Assumption. I w tym zawiera się 800 lat kaznodziejstwa, głoszenia święta wniebowzięcia Maryi. Why do we preach the Assumption? Why are we excited about it? Dlaczego głosimy wniebowzięcie? Dlaczego nas to tak raduje? I was 4 years old when the Feast of the Assumption was proclaimed, so I don't remember much about it. Miałem tylko 4 lata, kiedy to święto wniebowzięcia zostało ogłoszone, więc nie pamiętam wiele z tego czasu. But I read that the whole church was filled with excitement. What is exciting about the Assumption of Our Lady? Ale czytałem o tym, że cały Kościół wtedy był pełen radości. Więc co jest takiego ekscytującego i radosnego we wniebowzięciu Matki Bożej? Remember that every Catholic doctrine tells us something about what it means to be alive in God. Pamiętajcie, że każda doktryna katolicka mówi nam coś o tym, co to znaczy być tak naprawdę żywym w Bogu. St. Irenaeus of Lyon famously said, Gloria Dei, homo vivens. The glory of God is a human being fully alive. Święty Ireneusz z Lyonu miał takie znane powiedzenie: Gloria Dei, homo vivens. Chwałą Boga jest człowiek w pełni żywy. So what does this feast tell us about being alive in God? Zatem co to święto mówi nam o byciu żywym w Bogu? To answer that, we have to go back a little bit to the ascension of Jesus, her son. By znaleźć na to pytanie odpowiedź, musimy nieco się cofnąć do wniebowstąpienia Syna Maryi, Jezusa. After the resurrection, a moment came when he left his friends, departed from them, it seemed, to ascend into heaven. Po zmartwychwstaniu nadszedł ten moment, kiedy Jezus oddalił się od swoich przyjaciół, wstąpił do nieba. That might look as if we were losing Jesus, as if he was going far away to the Father. I wydawać by się mogło, że w jakimś sensie straciliśmy Go, że odszedł daleko od nas, do Ojca. But St. Paul, in the letter to the Ephesians, says something fascinating. He says that he ascended that he might fill all things. Ale święty Paweł w liście do Efezjan mówi coś fascynującego. Mówi, że Jezus wstąpił w niebo, aby wszystko napełnić. He ascended that he might be close to us. It looked like a loss, but actually it was a new moment of intimacy. On wstąpił w niebo, by być blisko nas. Wygląda to jak odejście, ale otrzymujemy raczej jakiś nowy sposób intymności. It's rather like when you kiss somebody. To trochę tak jak kiedy kogoś całujemy. Even Dominicans know a bit about kissing. Nawet Dominikanie może coś wiedzą o całowaniu. When you see somebody that you know on the other side of the room, you see all of them, the whole of their body. Kiedy widzisz kogoś, kto stoi w pokoju w oddali, widzisz całą osobę, jej czy jego całe ciało. And when you come close to them, you give them a hug, and all you can see is their face. Ale kiedy się zbliżasz do tej osoby, przytulasz niego czy ją, widzisz już tylko twarz. But when you kiss them, they disappear. A kiedy ich całujesz, ta osoba znika. They disappear not because they are far away, but because they are so close. Ta osoba jakby znika nie dlatego, że jest daleko, ale dlatego, że jest tak blisko. So the ascension
is a new growth of intimacy between God and us. Zatem w niebo wstąpienie to nowy sposób intymności pomiędzy Bogiem a nami. And who does Jesus share this with? Immediately or soon, it is naturally his own mother. A osobą, z którą ta intymność jest dzielona natychmiast, jest oczywiście jego matka. So Mary's assumption again looks as if we are losing her. Zatem w niebo wzięcie Maryi wygląda tak, jakbyśmy ją tracili. But this is not so. Ale to nie tak. She departs so as in her Son to become close to us. Ona odchodzi, by w jej Synu, przez jej Syna być blisko nas. You see, God's life always overflows to share itself. Widzicie, to Boże życie zawsze przepływa tak szczodrze, wypływa, żeby nas też porwać, pełnić. The very center of God's own life is the Trinity, where life is given by each to each. Centrum życia Bożego oczywiście jest Trójca, gdzie życie jest ofiarowane przez osoby Trójcy sobie nawzajem. So we most fully live the life of God when with Mary and Jesus we share ourselves. A zatem najpełniej każdy z nas może żyć tym Bożym życiem, kiedy razem z Maryją i Jezusem dzielimy się nami. The temptation today is to see life as my possession, something that I own, just for me. Dziś pokusą jest, żeby widzieć nasze życie jako coś, co my posiadamy, co do nas należy. I don't know if it works in Polish, but in English we have the iPad and the iPhone and the iPod. I. Nie wiem, jak to po polsku mówicie, ale po angielsku mamy iPody, iPady, iPhony. Wszędzie jest I, czyli ja. So we think of life as a private possession. Zatem myślimy o życiu jako prywatnej własności. But as a friend of mine said, your life is not your own. Ale mój przyjaciel kiedyś powiedział, że twoje życie nie jest twoje własne. All of Mary's life was a sharing. Całe życie Maryi było dzieleniem się. The moment she became pregnant, she went to share the good news with her cousin Elizabeth. Od razu po tym, gdy znalazła się ciężarną, pobiegła, by podzielić się tym swoim życiem. She even shared it with the baby, John the Baptist, in Elizabeth's womb. Podzieliła się nim nawet z dzieckiem Janem Chrzcicielem w łonie Elżbiety. And when Jesus was dying on the cross, he gave his mother to share her life with the beloved disciple. A kiedy Jezus umierał na krzyżu, to wtedy posłał swoją matkę, by dzieliła się swoim życiem z umiłowanym uczniem. So for 8 centuries, Polish Dominicans and also English Dominicans have been sharing the good news of the Assumption of Our Lady. A zatem od 8 wieków polscy, ale także angielscy Dominikanie dzielą się tą dobrą nowiną o wniebowzięciu naszej Matki. It invites us to be free of that stifling egocentrism which kills us. To nas zachęca, by uwolnić się od tego paraliżującego egoizmu, egocentryzmu, który tak nas zabija. So how can we draw near to people, overcome distance, overcome barriers, that we may give them a share in our lives? Zatem jak możemy to zrobić? Pokonać ten dystans, te wszystkie przeszkody i bariery, które nas dzielą od innych, byśmy mogli dzielić się naszym życiem. You remember that when St. Hyacinth was fleeing Kiev in flames, he took the Blessed Sacrament. W tej historii świętego Jacka, który uciekał z płonącego Kijowa
ratując Najświętszy Sakrament. And you hear the voice of Mary shouting out, "Hey, don't forget me." Słyszy też ten głos Maryi, która krzyczy: hej, nie zapomnij też o mnie. So he took her statue as well. A więc zabrał też jej figurę. So on this feast of the Assumption, let us think, with whom should we be reaching out to share our lives? Zatem dziś w to święto w niebo wzięcia pomyślmy o tym, do kogo powinniśmy wyjść, żeby z nimi dzielić się naszym życiem. Who are the people who feel alone or marginal in the church? Kim są ci ludzie, którzy czują się osamotnieni, zmarginalizowani w Kościele? How can we reach out to them? Jak możemy do nich wyjść? And you, I have to say, in Poland have been wonderful. Muszę powiedzieć, że wy tu w Polsce jesteście ostatnio niesamowici In reaching out in generosity to the people of Ukraine who have had to flee their countries. w wychodzeniu w taki niezwykle hojny sposób do ludzi z Ukrainy, którzy tutaj do Polski uciekają. You have taught us all. Nauczyliście nas wszystkich. Thank you very much. Bardzo wam za to dziękuję.